Trzeba przyznać, że Różewicz nie bał się awangardy i nie traktował jej jako zdegenerowanej wersji sztuki klasycznej. Ale też poza refleksjami na temat dzieł swoich przyjaciół malarzy nie poświęcił pracom współczesnych artystów jakoś przesadnie wiele uwagi. Refleksje z 30. Biennale Weneckiego, które odwiedził w 1960 roku, włączył do opowiadania dydaktycznego i Tarczy z pajęczyny. Jego uwagę zwróciły dzieła Alberta Buriego. Buri zaczął tworzyć w obozie jenieckim, aresztowany przez aliantów. Po powrocie do Włoch włączył się w nurt arte povera, czyli sztuki biednej. Różewicz pisze, że próbował tworzyć nową całość, nowy świat z tego, co zostało po starym, czyli ze śmieci i ze śmierci. On próbował tego samego w materii języka. Można powiedzieć, że metoda Różewicza krytyka sztuki współczesnej polega na odczytaniu biografii artysty jako probierza autentyczności i zwróceniu uwagi na to, co dzieło mówi o świecie współczesnym. Artystą, którego uważał za geniusza, symbol, był Pablo Picasso. Legenda i biografia jest ważna i tu. Ten słynny wiersz „Widziałem cudowne monstrum” powstał na wieść o śmierci malarza, który wydawał się nieśmiertelny, bajecznie bogaty, wiecznie twórczy. Inny, mniej znany wiersz na marginesie obrazu Picassa odnosi się do lęku przed nuklearną katastrofą. Zacytuję: „Boję się, wyznam dzisiaj, boję się nowej wojny. Nie mogę jej sobie wyobrazić, odległa jest bardzo. Czy to piękne drzewo bomby A, czy to piękne drzewo wyrosło na miejscu dobrej, starej śmierci z kosą?” Nie ma tutaj wskazówki, o jaki dokładnie obraz chodzi, być może o masakrę w Korei z 1951 roku albo część dyptyku „Wojna i pokój”. W każdym razie Picasso aktywnie wspierał walkę o pokój po stronie komunizmu. To on jest twórcą słynnego Gołąbka pokoju. A jego obrazy walk ze słynną Guerniką na czele odczytywano jako pacyfistyczne manifesty. Równocześnie postaci, które przedstawiał, zdeformowane, kojarzyły się niektórym z mutacjami, które mogą powstać na skutek użycia nowoczesnych broni. Mówiono o nich piękno epoki atomowej. Słynny późny wiersz Der Zauberer, czarodziej, odnosi się do opakowania Reichstagu przez Christo. Ten artysta bułgarskiego pochodzenia zasłynął spektakularnymi akcjami. Opakował na przykład wyspy w pobliżu Miami albo słynny most paryski. W 1995 roku opakował Reichstag i to przypomina Różewiczowi pożar z 1933 roku. Opakowanie jest więc dla niego zamiataniem pod dywan, chowaniem, zapominaniem niewygodnych elementów niemieckiej historii. Znowu artysta próbuje powiedzieć coś istotnego o końcu XX wieku, ale jest to niezrozumiałe, bo zimne języki ognia próbowały opowiedzieć młodym o czarnych płomieniach, ale oni nie słuchali. Byli zajęci paradą miłości, perłą w pępku, kolczykiem w uchu. Ten fragment nieprzyjemnie przypomina gderanie, narzekanie na współczesną młodzież. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że na potencjał krytyczny współczesnego dzieła zwraca młodym uwagę artysta pamiętający lampy naftowe.